Wiele sprzętu w polskiej armii pochodzi z produkcji sowieckiej i bardzo często był kupowany i produkowany na potężną skalę. W miarę powiększającej się możliwości bojowej, Ludowe Wojsko Polskie przechodziło liczne modernizacje. W latach 40. polska armia nie znała kołowych transporterów opancerzonych. Te produkcji sowieckiej zaczęły się pojawiać w latach 50. BTR-40 i BTR-152. Dzięki ich wprowadzeniu znacząco zwiększono mobilność piechoty. Kiedy trafiły do Ludowego Wojska Polskiego, z początku miały otwarty od góry przedział desantowy. Później doczekały się zabudowy, co znacznie polepszyło bezpieczeństwo przewożonych żołnierzy. Na stanie był montowany na obrotowej podstawie karabin maszynowy. Trwały w najlepsze na wyposażeniu wojska do lat 60. Na początku lat 60. zamiast sprowadzać sowieckie BTR-60, woleliśmy wraz z Czechami stworzyć własne. Transportery Scott były montowane w fabryce samochodów ciężarowych w Lublinie. Do 1971 roku powstało ponad 4,5 tysiąca sztuk. Przewozić mogły do kilkunastu żołnierzy, a stały się symbolem stanu wojennego, kiedy patrolowano nimi i blokowano polskie miasta. Wycofano je z Wojska Polskiego w latach 90. W jednostkach obrony Wybrzeża na stanie były sowieckie czołgi rozpoznawcze PT-76, a także czechosłowackie gąsienicowe transportery opancerzone OT-62 Topaz. Mogły być wyposażone w karabiny maszynowe czy też działa bezodrzutowe. Te wycofano w 1994. Coraz większe wymogi pola walki zmusiły sowieckich konstruktorów do intensywniejszej pracy. Ich owocem był bojowy wóz piechoty BWP-1. Z założenia miał umożliwić żołnierzom możliwość towarzyszenia jednostkom pancernym czy wsparcie ogniowe. W przydziale desantowym mogło przebywać 8 żołnierzy. Zakupy poczyniono w pierwszej połowie lat 70. I tak nam pozostały jako najliczniejsze wozy bojowe pododdziałów zmechanizowanych Wojska Polskiego. Pod względem artylerii czy sił uderzeniowych to Ludowe Wojsko Polskie miało czym się pochwalić. W Związku Sowieckim długo trwały prace nad prototypami samobieżnych haubic. Na początku lat 70. do wojsk Układu Warszawskiego trafiły rewolucyjne samobieżne haubice 2S1 Goździk, wyposażone w działo kalibru 122 mm. Razem z hiacyntami, akacjami czy moździerzami tulipan zdecydowanie przyczyniły się do podniesienia możliwości uderzeniowych wojsk lądowych. Pierwsze sowieckie goździki pojawiły się w Ludowym Wojsku w 1974. Produkcja seryjna rozpoczęła się w Hucie Stalowa Wola w 1981. U schyłku PRL na stanie były 534 sztuki. Jeszcze większą rewolucją była armato-haubica WZ 1977 Dana, zdolna do jeszcze szybszego przemieszczania się za wojskami zmechanizowanymi. W 1983 wojsko kupiło ponad 100 sztuk. Armato-haubica kalibru 152 mm wykorzystywana jest do dziś w pułkach artylerii. Oprócz tego, że artyleria Wojska Polskiego zyskiwała na mobilności, to jeszcze zyskiwała na sile ognia. W 1985 trafił do nas cały dywizjon ciężkich dział samobieżnych kalibru 203 mm 2S7 Pion. 7-osobowa załoga potrafiła sprawnie oddawać 15 strzałów w 10 minut, rażąc cele oddalone o ponad 45 km. Na początku lat 50. doszło do rewolucji. W naszym lotnictwie wojskowym trafiły do nas sowieckie samoloty Jak-17, a także maszyny Jak-23. Dość szybko wojsko doszło do wniosku, że eskadry myśliwskie należy wyposażyć w samoloty MiG-15. Mieliśmy licencję na produkowanie tych samolotów w zakładach WSK Mielec. Stąd pojawiły się u nas licencyjne myśliwce LIM-1, czyli wersję podstawową MiG-15, a także LIM-2, czyli samoloty na bazie MiG-15 bis z silnikami o większym ciągu. Wyprodukowaliśmy ponad 700 maszyn tego typu i stanowiły podstawę lotnictwa polskiego do lat 60. Aby zapewnić bezpieczeństwo w polskich przestworzach, na wyposażenie wojsk lotniczych, wojsk obrony powietrznej czy lotnictwa marynarki wojennej w latach 60. trafiło do nas ponad 580 różnego typu samolotów MiG-21. Ludowe Wojsko dysponowało maszynami w wersjach przystosowanych do przenoszenia
przenoszenia ładunków jądrowych. Maszyny wycofano w 2004. Od 1965 roku eksploatowano w naszym kraju sowieckie samoloty myśliwsko-bombowe Su-7. Był pierwszym sowieckim samolotem, który osiągnął dwukrotną prędkość dźwięku. U nas miał wykonywać uderzenia przy pomocy bomb jądrowych. Te maszyny u nas były użytkowane do drugiej połowy lat 80. Pierwsze 4 ciężkie śmigłowce Mi-24, czyli latające czołgi, trafiły na wyposażenie naszego wojska w 1978. Do końca lat 80. doczekaliśmy się łącznie 33 egzemplarzy. Ten śmigłowiec szturmowy miał za zadanie osłaniać maszyny transportowe i wspierać działania wojsk lądowych dzięki przeciwpancernym pociskom kierowanym. Stacjonowały w Pruszczu Gdańskim i Inowrocławiu. Mi-24 są u nas do dziś, choć nie mają już przeciwpancernych pocisków kierowanych. W połowie lat 70. na wyposażenie trafia 27 samolotów Su-20, czyli eksportowych wersji Su-17, samolotów myśliwsko-bombowych wspierających z powietrza działania naziemne. Od 1984 trafiło do nas 90 maszyn bojowych Su-22, które trafiły do Powidza, Świdwina, Piły czy Mirosławca. W 1989 roku rzutem na taśmę, latem, sprowadzono pierwsze 7 myśliwców MiG-29, czyli lekkie myśliwce frontowe, nacechowane sporą manewrowością czy nietuzinkową szybkością. Ostatnie 5 trafiło do nas jeszcze w 1990. Pierwsze trafiły do pierwszego pułku lotnictwa myśliwskiego w Mińsku Mazowieckim. W latach 90. potem sprowadzono do nas ponad 30 sztuk używanych. Natomiast Ludowe Wojsko Polskie swoją przygodę ze śmigłowcami rozpoczęło w zakładach WSK w Świdniku, skąd w połowie lat 50. linię produkcyjną opuszczały kolejne modele Mi-1 czy ich polskie zmodernizowane odpowiedniki SM-2. Produkcja wielozadaniowych śmigłowców Mi-2 rozpoczęła się w Świdniku w 1965, a ponad 5000 maszyn trafiło do wojsk bratnich narodów w różnych wersjach wojskowych i cywilnych. Na wyposażenie Ludowego Wojska trafiły w 1967 i służą do dziś w Wojsku Polskim. W PRL-u wielu Polaków oglądało 4 pancernych i z tej prostej przyczyny wszyscy znali dobrze symbol Armii Czerwonej, czołg T-34-85, który miał wiele pomników w całym kraju. Pod koniec II wojny światowej jednostkę modernizowano, gdzie pojawiało się działo kalibru 85 mm. Produkowano je w Związku Sowieckim do początku lat 50., a licencję w 1951 otrzymały Polska i Czechosłowacja. W Łabędach wyprodukowano łącznie ponad 1000 sztuk. Aż do początku lat 60. był głównym czołgiem polskich pułków i batalionów pancernych. Z czasem trafiały do jednostek długorzutowych, potem do zapasów mobilizacyjnych, a w połowie lat 80. pozbyto się ostatnich egzemplarzy. Sowieci opracowali nowocześniejsze czołgi podstawowej pierwszej generacji T-54, gdzie w półsferycznej wieży dano armatę kalibru 100 mm. Po wojnie był to jeden z najsilniejszych wozów pancernych. Na jego podstawie powstały czołgi T-55, które były produkowane w Związku Sowieckim do 1981 roku. W latach 60. były trzonem sił pancernych Ludowego Wojska. 50, 4 i 5 to najliczniejsze czołgi na ziemi. Powstało ich około 95 000. W naszym kraju rozpoczęliśmy ich produkcję w 1958 w Łabędach, a w 1962 wykupiliśmy licencję na T-55. Lata 80. upłynęły pod polską modernizacją. Tak rodzi się Merida. Eksploatowano je do początku XXI wieku. Polskie jednostki pancerne doczekały się czołgów T-72 w 1978. W 1981 zakłady mechaniczne Bumar-Łabędy uruchomiły seryjną produkcję, a w latach 90. nasi konstruktorzy zmodernizowali czołg. Dziś znamy go pod nazwą PT-91 twardy. T-72 jest przykładem projektu przejściowego między drugą a trzecią generacją broni pancernej. Na wyposażeniu ma m.in. armatę kalibru 125 mm. Spora manewrowość m.in. przyczynia się do tego, że czołg trafia na wyposażenie większości krajów państw Układu Warszawskiego.
Nowością na początku lat 60. była rakietyzacja, gdzie ten skok technologiczny uwzględniał różnego rodzaju wyrzutnie rakiet, które oprócz pocisków konwencjonalnych były w stanie wystrzelić nawet głowicę jądrową. Pojawiły się taktyczne zestawy rakietowe 2K6 Łuna w 1962. Ludowe Wojsko Polskie było w stanie wystrzelić pociski rakietowe na kilkadziesiąt kilometrów. Od 1966 korzystano już z wyrzutni 9K52 Łuna M, umieszczonego na podwoziu ciężarowego ZIL-135LM. Pojawiły się wyrzutnie operacyjno-taktyczne. Zestaw rakietowy R-11 wprowadzany w latach 1961-64. 5 lat później przezbrojono brygady w nowocześniejsze zestawy R-17 Elbrus. Rakiety stanowiły zagrożenie dla celów znajdujących się w odległości od 100 do 300 km. Większość wyrzutni wycofano z uzbrojenia Wojska Polskiego w latach 90. z powodu słabej celności. Wojska Obrony Powietrznej kraju otrzymały wyrzutnie rakiet ziemia-powietrze S-75 Dźwina. Te przyczyniły się do zestrzelenia nad Związkiem Sowieckim amerykańskiego samolotu szpiegowskiego U-2 w maju 1960, co z kolei przyczyniło się do wzrostu napięć między wschodem a zachodem. U nas oprócz Dźwin znalazły się również zestawy S-75 Wołchow, którego ćwiczenia odbywały się wyłącznie na sowieckich poligonach. W późniejszym okresie do nas trafiły zestawy S-125 Newa czy S-200 Vega, a te są używane przez Wojsko Polskie do dziś. Kolumny zmechanizowane miały ochraniać samobieżne zestawy przeciwlotnicze. ZSU-23-4 Szyłka. Pierwsze do nas trafiły w 1968. Poczwórna armata kalibru 23 mm potrafiła praktycznie oddać jakieś 400 strzałów na minutę. Szyłki i zmodyfikowane białe stanowią trzon naszych dywizjonów przeciwlotniczych, gdzie białe dostosowano do pocisków rakietowych Grom, zwiększając zasięg ogniowy. W 1966 na wyposażenie naszego wojska trafia wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet BM-21 Grad, czyli nowsza generacja Katiuszy, znanych z czasów II wojny światowej. W 20 sekund potrafi wystrzelić nawałnicę ze wszystkich 40 prowadnic. To jedna z najpopularniejszych wyrzutni rakietowych na świecie. Salwa w efekcie miała zniszczyć na danym obszarze siłę żywą przeciwnika, jego stanowiska ogniowe i fortyfikacje. Dziś towarzyszą nam zmodernizowane wersje WR Langusta. W wyniku rozwoju na świecie broni przeciwlotniczej osłaniającej wojska lądowe w latach 70. na wyposażenie sił zbrojnych trafiły systemy rakietowe typu ziemia-powietrze 2K11 Krug, wyposażone w podwójną wyrzutnię rakiet, potrafiące razić cele z odległości nawet 50 km. Rakietyzacja naszych sił zeszła również z poziomu makro do mikro. W chwili wprowadzenia przeciwpancernych pocisków kierowanych 9M14 Malutka. Przenośne wyrzutnie potrafią razić cele w odległości do 3 km. Są jednym z najliczniej produkowanych pocisków na świecie. Egzemplarze są wciąż na wyposażeniu Wojska Polskiego. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam!